Cześć! Co jakiś czas przeszukuję internet w poszukiwaniu części do naprawy, a mówiąc o części mam na myśli uszkodzone klocki na rozbiórkę, no i pozyskanie z nich właśnie tych części. Problem polega na tym, że nie można kupić na przykład nowych wyświetlaczy do 10-letnich amplitunerów, więc trzeba posiłkować się używanymi, aczkolwiek oryginalnymi, sprawnymi częściami. I tak natrafiłem na ogłoszenie sprzedaży Pioniera A20, którego mam nadzieję znaleźć w tej paczce. Piękny filtr. Czasem zaskakuje mnie wyobraźnia ludzi, którzy wysyłają amplitunery i tak to wszystko pakują. Pilot. Fu. Się kurzy z tego. No i mamy nasz wzmacniacz. Wzmacniacz Pioniera A20 to budżetowa konstrukcja. Ten konkretny model został wyprodukowany w 2016 roku. Do dzisiejszego dnia w niektórych sklepach można go jeszcze nabyć w stanie nowym. Generalnie design zewnętrzny, jak i konstrukcja wewnętrzna nawiązuje do japońskich korzeni z lat 90., co mi osobiście się bardzo podoba. Front jest aluminiowy, natomiast już pokrętła są plastikowe. I tutaj tak niemiło to brzmi, takie szurowanie. Sobie zobaczymy, bo może ktoś już by to był przed nami i zostało źle to wszystko złożone. Na froncie Pioniera mamy przycisk oznaczony jako Standby On. Tyle tylko, że to jest taki przycisk bistabilny, w związku z tym po włączeniu go prawdopodobnie będzie można go wyłączyć w tryb czuwania z poziomu pilota. Mamy tutaj diodę podczerwienie właśnie na pilot, wejście na dużego jacka, diodę standby informującą o tym, że wzmacniacz jest w trybie czuwania. Przycisk direct, prawdopodobnie żeby pomijał tutaj całą część preampu. Przyciski A i B załączającym przekaźniki terminali wyjściowych. Regulacja tonów niskich, regulacja tonów wysokich. Przycisk loudness. Zobaczymy jeszcze jak działa ten przycisk. Pokrętło balance, czyli tutaj lewo, prawo głośniki. Gałeczka, jeżeli chodzi o głośność. Mamy pokrętło input selector, a u góry diody informujące, jakie w danym momencie wejście jest załączone. Z tyłu wzmacniacza, tak na dobrą sprawę, mamy wejście na gramofon z tutaj zakrętką na uziemienie i cała sekcja analogowa. Co ciekawe, ten wzmacniacz nie ma wejść cyfrowych. Terminale głośnikowe AB. Tutaj tak na dobrą sprawę możemy sobie wyciągnąć te kapselki, żeby wsadzić na przykład takie wtyki bananowe. Tutaj mamy wyjście i wejście kontrol. Możemy sobie podłączyć inne elementy wieży i sterować na przykład z jednego pilota. No i podłączenie przewodu zasilającego. Co ciekawe, tutaj mamy taką informację koło terminali głośnikowych, informującą nas, iż w przypadku A'(B) możemy podpiąć kolumnę o impedancji od 4 ohmów do 16. W przypadku A+B impedancja ta jest od 8 ohmów do 32 ohmów. Zobaczmy, jak wygląda w środku. A w środku wygląda to w ten sposób. Jest główny transformator. Tu widzę, że jest transformatorek od trybu standby. Cała płyta zasilania. Mamy radiatorki. Mamy, widzę tutaj 2 potencjometry. Prawdopodobnie to będzie od prądu spoczynkowego. Mamy osobne płyty tutaj od barwy dźwięku, balansu. Mamy osobną płytę od sterowania głośnością. Radiatorki nie są zbyt dużych rozmiarów. Wzmacniacz zakupiłem jako uszkodzony. Sprzedający skarżył się na trzeszczące potencjometry, także tu w pierwszej kolejności się przyjrzymy temu. Później wyregulujemy prąd spoczynkowy, jeżeli będzie taka potrzeba. Przeprowadzimy sobie także na końcu pomiar mocy wyjściowej tego wzmacniacza. Ok, przeprowadzimy sobie pierwsze uruchomienie, oczywiście przez żaróweczkę.
Ok, słyszeliście, że przekaźniki kliknęły. Tutaj zapaliły się choineczka. Dobra, lokalnie wszystko widać, że funkcjonuje. Zobaczmy o głośności. No i jak widać, gałeczka stoi w miejscu. Coś rusza się, ale widać, że pokrętło o coś bardzo szoruje, także tym się zajmiemy później. Ale dobra informacja jest taka, że wszystko lokalnie funkcjonuje. Puśćmy sobie 1 kHz. Nie mamy w ogóle dźwięku z lewego kanału. Także rozbieramy front panel, zobaczymy co tutaj się dzieje pod spodem, dlaczego to tak haczy, może ktoś to wcześniej już rozbierał i źle podłączył, trudno mi powiedzieć, rozbieramy. Jeszcze taka uwaga, tutaj te pokrętła trzymają się na tych trzpieniach, jakby były przyklejone. No, one są z tworzywa, także trzeba uważać, aby wyciągając je złapać na tyle mocno, żeby ich nie uszkodzić podczas wyciągania. Ale z drugiej strony nie za mocno, bo zostaną permanentne ślady na tych gałeczkach. Słuchajcie, tak sobie powolutku rozkręcam ten front panel, ale teraz tak patrzę na kondensatory główne. Mam nieodparte wrażenie, że lewy kondensator jest płaski, a prawy wybrzuszony. I to czuć pod palcem, jak po prostu jest takie wyoblenie jakby na górze kondensatora. Także przyjrzymy się też temu, ale to by było troszeczkę dziwne, że wzmacniacz, który został wyprodukowany w 2016, przypuszczam, że od razu się nie sprzedał, więc jeszcze później został sprzedany. No, główne kondensatory, żeby były uszkodzone, a raczej niedobrze to świadczy o produkcie. No ale zobaczymy. Front panel mamy zdemontowany od chassis wzmacniacza, faktycznie jest ciężki kawał aluminium. Może nie kawał, ale całkiem dobra konstrukcja. Natomiast musimy jeszcze odłączyć tutaj płytę od tego frontu. Potencjometry są tutaj pozakręcane na nakręteczki. W związku z tym to trzeba będzie wszystko porozłączać. Płytka regulatora barwy dźwięku już została zdemontowana. Nie wygląda, żeby była pryskana. Zdemontujemy potencjometry z tej płytki. Później, żeby rozłożyć potencjometry, trzeba rozgiąć te blaszki i wtedy dostaniemy się do środka, zobaczymy co tam się dzieje. Ok, potencjometr balansu mam zdemontowany. Jak widać, w środku jest dość zabrudzony. Natomiast taczka wygląda w ten sposób. Nie widać żadnych pęknięć, ale to jeszcze po złożeniu potencjometru zmierzę. Zobaczcie, wystarczyła sama kąpiel, żeby styki zostały wyczyszczone. Nie trzeba było nic skrobać i tutaj nie zalecam skrobanie z uwagi na to, że tu są bardzo delikatne te prowadniczki i one są dość podatne na wyginanie. Przesmaruję jeszcze troszeczkę potencjometr, żeby był opór podczas kręcenia. Składamy i następny. Ok, potencjometr od balansu już jest złożony. Jest wyraźny opór, także smar spowalniający robi swoje. Teraz mierzymy, czy potencjometr jest sprawny, czy nie ma pęknięć ścieżek. Potencjometr właśnie ma mieć 20 kΩ. Będziemy w dół. I widać, że coś się dzieje z potencjometrem niedobrego. Zobaczcie, potencjometr znowu otworzyłem i tutaj ta zewnętrzna prowadniczka
te dwie wewnętrzne prowadniczki, ta i ta, mają dwie równoległe blaszki, które są równoległe, natomiast ta zewnętrzna ma też dwie blaszki, ale one się tak jakby rozchodzą. I ciekawy jestem, czy w momencie prowadzenia, czy ona przypadkiem nie zjeżdża z tej ścieżki wewnętrznej. Teraz delikatnie dogięłem te dwie prowadniczki, żeby były bardziej równoległe do siebie. Złożę potencjometr i zobaczę jaki jest efekt, ale mimo wszystko zamówiłem nowe potencjometry. Z tymi potencjometrami jest bardzo duży kłopot, jeżeli chodzi o dostępność. Natomiast udało się jeszcze coś dostać. Troszeczkę się dziwię, bo ten wzmacniacz jest relatywnie młody i żeby już był taki kłopot z takimi dość oczywistymi rzeczami jak zużywające się potencjometry, to są elementy po prostu eksploatacyjne, które powinny być dostępne od ręki. Ok, widać, że potencjometr sam koniec szaleje już. Natomiast udało się go doprowadzić do stanu, że połowa potencjometra pokazuje wartość, nie tak jak wcześniej była cały czas stała wartość, niezależnie od kręcenia potencjometru w lewą stronę. Także mam nadzieję, że prowizorycznie udało się go przywrócić. Tak jak wspominałem wcześniej, i tak już zamówiłem potencjometry w Mauserze, bo tam w zasadzie są tylko dostępne. Link do potencjometrów oczywiście umieszczę pod filmem. Tutaj mamy już otwarty potencjometr od basu albo od wysokich. Nie ma znaczenia, bo to są identyczne, ale zobaczcie znowu na tą prowadniczkę zewnętrzną. Ona jest ciemniejsza niż pozostałe i też rozchodzą się te dwie blaszki między sobą. Także generalnie wyczyszczę to, delikatnie dognę te blaszki. I ciekawe, czy to nie jest wada fabryczna tych potencjometrów. Często się słyszy o tym, że te potencjometry ulegają uszkodzeniu i ludzie zamiast naprawiać potencjometry lub wymieniać się, po prostu wymieniają całą tą płytę z potencjometrami. No jeszcze kilka lat temu podobno to było bardziej opłacalne niż zakup potencjometra. Czyszczę, montuję, wstawiam pomiary. I ostatni potencjometr już został wyczyszczony, dogiąłem już te blaszeczki zewnętrzne. Natomiast gdzieś pod filmem ktoś pisał, że on nie czyści, tak jak ja, specjalnymi środkami potencjometry, tylko on czyści mechanicznie. No proszę bardzo, chciałbym zobaczyć, żebyś wyczyścił te blaszki mechanicznie, nie niszcząc ich. No ok, potencjometry wróciły na swoje miejsce, mamy wszystko polutowane, wyczyszczone, także wkładam go do chassis i zobaczymy, bo po każdym procesie jakimś naprawczym warto sprawdzać, czy wzmacniacz działa dalej poprawnie, czy nie ma jakiegoś tutaj błędu i jeżeli będzie wszystko funkcjonowało poprawnie, no to zabieramy się za ten podejrzany kondensator i później zabieramy się za kolejny etap. Ok, wzmacniacz mam wstępnie złożony. Już słyszę, że prawa kolumna, lewa kolumna, jak słyszycie, gra ciszej. Wcześniej w ogóle nie grała, czyli już mamy przyczynę. Ten potencjometr balansu, który wykazywał wcześniej taką dziwną rezystancję podczas sprawdzania go miernikiem, jest dalej uszkodzony, ale tak jak wspominałem wcześniej, już zamówiłem potencjometry, ale przynajmniej mamy rozwiązanie zagadki. Jest uszkodzony tutaj ten potencjometr balansu, który powoduje, że zresztą jak przejdziemy w tryb Direct, z powrotem powraca, oba kanały grają równo. Zamówione potencjometry do mnie dotarły. Potencjometr balansu zamówiłem w Mauser Electronics. Oni akurat mieli dostępny. Jest to oryginalny Alps. Jedynym minusem jest to, że nie zwróciłem uwagi na długość ośki. Jak tutaj porównamy te długości, to jest różnica na niekorzyść nowego potencjometra o jakieś 2 mm, może 3. Natomiast kiedy weźmiemy obudowę, wsadzimy, to wydaje się, że nie będzie najmniejszego problemu. Także to mamy ogarnięte. Potencjometry mamy z głowy. Teraz drugi punkt programu, czyli ten konkretnie popuchnięty kondensator. Czy wymienimy oba. Te kondensatory mają pojemność 8200 mikrofaradów na 50 V, no ja takich nie mam. Natomiast mam 8200 na 63. One są troszeczkę niższe i troszeczkę większą mają średnicę. Tutaj obok tego kondensatora jest konektor. Mam nadzieję, że
że ten kondensatorek tutaj się zmieści. Także dobieramy się do płyty. Płytę już mam oddzieloną od chassis. Szybki pomiar kondensatorów. Pierwszy ma 7407 mikrofaradów. Natomiast drugi 7466. Różnicy nie widać na pomiarach znacznych. Natomiast fizycznie widać, że ten kondensator, ten jeden kondensator przynajmniej ma dość. Wymieniam oba. Składam wzmacniacz już do kupy, kondensatory wymienione, potencjometry też. Natomiast gałka Volume tutaj ma taki jakby odlew, nadlew, który wystaje. No i tutaj na przodzie wzmacniacza, jak pamiętacie z początku filmu, gałka sterowana silnikiem blokowała się. Po prostu zatrzymywała się do pewnego momentu. Zobaczcie, co się tutaj w środku dzieje. Dlaczego ona się blokowała? Także troszeczkę zaskakuje mnie fakt, że prawdopodobnie ten element wyszedł z fabryki, więc nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło, ale widać, że no to są dość głębokie rysy. Pod paznokciem je naprawdę bardzo dobrze czuć. Także to już musiało występować albo od samego początku, albo nie wiem, co tu się wydarzyło. Wzmacniacz mamy tak z grubsza złożony, tą gałeczkę udało mi się ten nadlew troszeczkę podciąć, w związku z tym już nie ma takiego szurowania. Ośka potencjometru nie jest w osi, może uda jeszcze mi się to wyrównać, to jest jakieś 2 mm. Tutaj gałeczka wystaje, tutaj jest tak jakby cofnięta do obudowy. Natomiast odpalamy, oczywiście przez zabezpieczenie. Ok. Przekaźnik protekcji nam odpuścił. Przekaźniki od poszczególnych wyjść. Dobra, wszystko działa. Podpinam kolumny, podpinam sygnał i zobaczymy, co usłyszymy. Żadne z potencjometrów nie trzeszczy. Słyszę, że balans funkcjonuje. Jeszcze sprawdzimy na oscyloskopie, jak wygląda współbieżność pracy tego potencjometru Volume i przejdziemy jeszcze na samym końcu do regulacji prądu spoczynkowego. W celu ustawienia prądu spoczynkowego prawy kanał już wyregulowałem, lewy kanał, tutaj jest potencjometr od lewego kanału VR31, natomiast wpinamy się tutaj na miejsce tego złącza idle current. Według DTR-ki napięcie DC level powinno być w okolicach 8 mV plus minus 2 mV. Wypniemy się bagietami tutaj w to złącze. Tu mamy 13, za wysoko. I mamy idealnie 8. Oczywiście jeszcze odczekamy tutaj jakiś czas, 5-10 minut. Jeszcze raz zmierzę wartości w prawym kanale. Mamy 8,2. W lewym kanale 8,1. Czyli mieścimy się w zakresie, jakim DTR-ka tutaj podaje. W zasadzie naprawa wzmacniacza dobiegła końca. Jeszcze tutaj tylko muszę pozakładać gałeczki. Jeśli chodzi o potencjometr Volume,
pracują w całym zakresie. Max. Także zmierzymy sobie jeszcze moc wyjściową tego wzmacniacza przy obciążeniu 4 i 8 ohmów i przejdziemy do podsumowania. Ok, mam już podłączone pod obciążenie 4 ohm. Będę mierzył na oscyloskopie moc wyjściową. Przy okazji sobie zmierzymy współbieżność potencjometru. 1,6 V, 3,6, na razie są równo. 10,4, 10,4. O! Tak, gdzieś 14,8, potem już zaczyna obcinać charakterystykę. Mamy moc wyjściową 54,7 W. Producent podaje przy impedancji 4 ohmów, że powinno być 50 W, więc bardzo zbliżona wartość. Teraz zmierzymy dla 8 ohmów. Ok, mam już zapięte na kołkach o impedancji 8 ohm i rozpoczynam pomiar. 1 kHz i jedziemy. Przy 8 ohmach mogę gałkę rozkręcić do samiutkiego końca i widzę, że jeszcze nie ma zniekształceń. Na jednym kanale mam 18, na drugim mam 18,4, więc przyjmiemy, że ten lewy kanał widzę, że nawet spada do 17,6. Przyjmiemy moc wyjściową 18,4, 42 W na kanał. Przy 8 ohmach producent podaje 2 razy 30 W na kanał. Przejdźmy do podsumowania. Wzmacniacz Pioniera 20 to współczesna konstrukcja. Mój egzemplarz nabyłem jako niesprawny w celu pozyskania z niego części. Ostatecznie, gdy do mnie dotarł, zobaczyłem, w jakim jest stanie i postanowiłem spróbować go naprawić. Spodziewałem się poważnych uszkodzeń, takich jak uszkodzone tranzystory mocy, w końcu brak było dźwięku w jednej kolumnie. Natomiast niemile się zaskoczyłem. Uszkodzony potencjometr balansu, wypukłe kondensatory główne wzmacniacza. Takie usterki zdarzają się w wzmacniaczach po 20 latach pracy, a nie po kilku. Ponadto słuchałem A20 z różnymi kolumnami. Dźwięk ogólnie jest ok, ale wydaje mi się, że brakuje środka. No i kręcenie gałkami i klikanie przycisku loudness tylko pogarszało sprawę. Po naprawie mam mieszane odczucia. Z jednej strony wygląd wzmacniacza nawiązujący do japońskich lat złotej ery, bez wodotrysków. Zerkając na schematy, można powiedzieć klasycznie zbudowany wzmacniacz, a wewnątrz chińskie komponenty. Potencjometry tylko wyglądające jak z renomowanej firmy ALPS. Na pochwałę zasługuje DTR-ka wzmacniacza. Jest czytelna, są w niej zawarte informacje o usterkach, tabela diagnostyki, schematy, a także poszczególne kroki, jak otworzyć wzmacniacz, czy instrukcja, jak zaktualizować firmware. Jeśli spodobał Ci się film, kliknij kciuk w górę i zapraszam do następnego.